Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję film pod tytułem Naznaczony część pierwsza, Insidious, wiadomo, reżyseria James Wan, m.in. Patrick Wilson w roli głównej. Tak, rzeczywiście jest to jeden z moich chyba w sumie ulubionych, muszę przyznać, horrorów Jamesa Wana. Tak było przynajmniej, ja go oglądałem dawno temu właśnie, kiedy wyszedł, to był 2010 rok. Oczywiście mam tutaj ciekawostki z IMDb i nimi się będę posiłkował. Wiadomo, nie mam praw autorskich do tego filmu, więc nie będę go pokazywał. Jeżeli chcesz, to musisz obejrzeć, to musisz oczywiście włączyć sobie u siebie w domu i wtedy możesz wysłać ten film z moim komentarzem. Gdzieś tutaj się pojawi zegar, żebyś dokładnie wiedziała, w którym momencie filmu jestem. Film ma, już Ci mówię, film ma godzinę 42 i 23 sekundy, więc rzeczywiście będzie fajnie. Na końcu powiem, jaka jest moja ocena. Czy film mi się podobał, czy nie. Ale cóż, nie przedłużamy i zaczynamy. Oglądamy film naznaczony Jamesa Wana, więc lecimy. 3, 2, 1, 0, start. Okej. To jest niesamowite, bo film został nakręcony w zaledwie 3 tygodnie. Dobrze wiesz, że 3 tygodnie w Hollywood to jest bardzo mało jak na film i za jedyne $1,5 miliona, a film na całym świecie zarobił ponad $100 milionów. Jeden z najbardziej dochodowych filmów 2011 roku, coś niesamowitego, ale jak jest dobry pomysł, dobre i szczersze wykonanie, to może być ciekawie. Ok, zaczynamy. James Wan i lampa. I pamiętam, że ten film mi się podobał, ale czy tak będzie tym razem? No zobaczymy, w końcu minęło już 14 lat, właśnie 13 od premiery tegoż filmu. Oczywiście nie jest to pierwszy film, który omawiam, więc na samym końcu, gdzie pojawią się odnośniki, ekrany, tam oczywiście możesz sobie sprawdzić, bo to mnóstwo innych filmów, nie tylko horrorów, ale i komedia, sci-fi, dramaty i tak dalej. Lava Lamp. O. Te skrzypce. No. Na dzień dobry już widzimy, co jest. Pierwotny tytuł filmu to było Further, czyli można by przetłumaczyć dalej. To akurat jest odnośnik do tego, co się będzie działo, no ale wydaje mi się, że bez znajomości kontekstu filmu tytuł mógł być niezrozumiały i wydaje mi się, że akurat Insidious jest dobry. Lin Shaye się oczywiście pojawia w tym filmie, znana z wielu filmów, chociażby można ją kojarzyć z Koszmaru z ulicy Wiązów. W końcu przecież jej brat był właścicielem New Line Cinema i to on właśnie współprodukował Koszmar. Lee Whannell również tutaj występuje. Jest to współscenarzysta. Razem między innymi z Jamesem Wanem stworzyli serię Piła, więc rzeczywiście dosyć zawodowo. W muzyce przewodniej wykorzystano 33 skrzypce, więc rzeczywiście koncept był taki, że kiedy coś się dzieje, to ma być muzyka stonowana. Joseph Bishara jest odpowiedzialny właśnie za tęże i on również w tym filmie się pojawia. Tak jakoś wyszło, a kiedy już rzeczywiście jest akcja, to jest przywalenie mocno. Taki rzeczywiście był koncept. O, tam ładnie w odbiciach wszystko widać. Albo przynajmniej bardzo dużo. Ciekawe, naprawdę ciekawe. To bardzo lubię właśnie u Jamesa Wana, że wiele rzeczy się dzieje na drugim planie. Gdzieś tam w tle coś stoi, ktoś tam powiedzmy
Tak przy okazji między innymi chociażby zakonnicy, tam napis Walak gdzieś jest na książkach, na biblioteczce. Podobnie jest rzeczywiście tutaj, także bardzo ładnie. Nie, na film czarno-biały? Już nie, już nie. W 2015 roku w Universal Studios w Orlando znajdował się labirynt z motywem właśnie naznaczonego. Było to oczywiście z okazji corocznej imprezy Halloween Horror Nights. Labirynt powstał w oparciu o 3 wówczas istniejące filmy serii Naznaczony. Słyszysz coś? Poza chrapaniem? Nie. Właśnie mówiłem, że James Wan miał dosyć specyficzny pomysł na muzykę, jeżeli chodzi o ten film. Standardowo schody muszą skrzypieć, co? No, kto się przeprowadzał choć raz, dokładnie wie, jakim cholersem może być rozpakowywanie się. No, środek dnia, a ty jeszcze światło włączasz? Po co? Self-healing through music, czyli uleczanie się samej poprzez muzykę. No pewnie wystarczyłoby odsłonić zasłonę, ale wtedy nie byłoby klimatu. Ja film oglądam w wersji anglojęzycznej. Napisz mi, czy rzeczywiście tłumaczenie jest dobre, w miarę sensowne, ciekawe. Czy no niestety nie dojeżdża. Jak chcesz sobie kupić naznaczonego, to w opisie, także w przypiętym komentarzu jest link do Amazona. Możesz sobie no właśnie ten film naznaczony kupić. Skąd ja to znam? Automatyczne to jest po prostu masakra. Zwoli na jakąś audiolinię czy telechat, jak tam się to nazywa. Siwe włosy. I zaczynamy. Jak już mówiłem wcześniej,
James Wan wyreżyserował pierwszego naznaczonego oraz drugiego i pierwszą część i drugą część obecności. I kiedy reżyserował pierwszą część naznaczonego, no to już oczywiście w planie była gdzieś tam obecność i zarówno w pierwszym, jak i w drugim filmie naznaczonego można dostrzec wiele spójnych punktów właśnie z obecnością. Czasami przyznam, że żałuję, że obecność i naznaczone to nie jest jedna seria, nie jest jedno wielkie uniwersum, bo mogło być rzeczywiście ciekawie. No ale wiadomo, że Patrick Wilson pojawia się i tu jako różne postacie, więc elektroniczne niańki mogą być czasami przerażające. Przekonał się o tym pewien dzieciak. Zaczynamy. Jest coś przerażającego w takich wielkich, pustych domach. Ale trzeba przyznać, że to ładnie wygląda wykończone drewnem. Tylko, że te skrzypiące schody. Żarówka działa, czy będzie mrugać? No, na razie działa, ale... Nie ma się zastanawiać, jakich stać na taki dom. Skoro on pracuje, ona się zajmuje muzyką, więc możliwe, że jakieś hity, jakieś piosenki, albo stały kontrakt. Sprawdź na strychu. Odważny dzieciak. Zobaczymy. Jak już mówiłem wcześniej, ten film widziałem, ale żeby powiedzieć, że tak pamiętam go klatka po klatce, no to nie ma takiej możliwości. Uważaj na drabinę, tam są te szczeble takie niepewne. Ojej. Mówiłem.
i jazda. Ulala. Sheet music. Oczywiście to są te jej nuty. Sheet znaczy kartka, powiedzmy. Opisując podejście do ścieżki dźwiękowej, w jednym z wywiadów James Wan powiedział tak: chcieliśmy, aby wiele sekwencji przerażających było naprawdę cichych, ale to, co lubię robić ze ścieżką dźwiękową, to wprawianie widza w stan zdenerwowania naprawdę głośnym, czymś w rodzaju jak atonalna muzyka, szorstka partytura skrzypiec, zmieszana z naprawdę cichym uderzeniem fortepianu i to nagle usuwasz i myślisz, o co chodzi, co tam się stało. Przypominam, że dzisiaj oglądamy film Naznaczony, część pierwsza. W tym momencie jest 16 minuta i 30 sekunda. Jeżeli lubisz oglądać takie filmy, one pojawiają się mniej więcej co tydzień, więc daj suba, włącz dzwonek, odsyłam wszystko, żeby być na bieżąco. Kapiący kran standard. Też moje miśki miały w pokoju taką lampkę w kształcie kwiatka jakiegoś. Mhm. Układ słoneczny. Mhm. Mhm.
Czyli tylko sobie śpi. Wow, 3 miesiące później. No, nie fajna sprawa dla rodziców. Pierwszym wyborem do roli Josha Lamberta był Ethan Hawke, ale odrzucił tę rolę. Powiedział, że nie jest zainteresowany. Wtedy właśnie angaż otrzymał Patrick Wilson. Ethan Hawke później pojawił się oczywiście w innym Straszaku, czyli w filmie Sinister, również produkowany przez Blumhouse, czyli Jasona Bluma. I tak naprawdę tematyka jest bardzo, bardzo podobna, bo i tu mamy ojca, głowę rodziny. Tutaj wprowadzają się do nowego domu nawiedzonego przez dziwnego ducha. No także i ten akurat, że wiemy, duch jest ukierunkowany na dzieci. Więc co się odlecze, to nie uciecze. A żeby było zabawnie? Nie, żeby było strasznie. Film zdobył w 2011 2 nagrody Fright Meter Awards dla najlepszego horroru i najlepszej aktorki drugoplanowej, czyli Lin Shay. Wow. O, żeszt. Głupia baba. Skoro to jest drugi koniec tego, co jest u dzieciaka. Bardzo fajny motyw słoniańką. Ostatnio często stosowany, ale dobry. Mhm.
Grubo. Zobaczymy, czy matce przyszedł pomysł do głowy, żeby popatrzeć, jak Dalton chodzi, albo coś takiego nagrać, czy coś. Czy może dostaniemy typową matkę, która nie wierzy? Czy te domy muszą być zawsze takie duże, że nic nie słychać? Z pokoju do pokoju. Powiedz mu o tym Daltonie. No, róż dupę. No tak, oni przecież nie mają wizjerów. Ale alarm się włączył. Czyli ja wstałem, że alarm nawet nie był włączony, bo się ewentualnie nie uruchomił. Dajesz, włączasz go. Orzesz ty. Super. Teraz się alarm włączył. A drzwi otwarte na oścież pewnie są. Dobre, podoba mi się to. Czemu zostawił drzwi wejściowe otwarte?
Alarm nie powinien się włączyć. Dobra akcja. Grubo rzeczywiście jest fajnie. Gwoli ścisłości, bo wiem jak działają alarmy. No, powinna zadzwonić do nich firma ochroniarska, ale nie będę się detali oczywiście trzymał. Tam był fajny rysunek na tablicy. Hmm. 11:30. Tak naprawdę naznaczony powstał, ponieważ była to reakcja Jamesa Wana na to, co stało się po sukcesie filmu Piła. Jego nazwisko zaczęto kojarzyć z ekstremalną brutalnością, więc chciał nakręcić przerażający film, który byłby bardziej tradycyjny. Więc sprawdź, nie wiem, może jego stopy, skoro chodzi, to może są brudne albo coś. Bo pewnie mężowi o tym nie powiedziałaś. Też sama pewnie nie sprawdziłaś, nie nagrałaś. O, reszty. Jest krew. Grubo. Łapa jakaś demoniczna. Ten film oczywiście nie odkrywa, nie wymyśla koło na nowo, ale trzeba przyznać, że zdecydowanie to koło uwspółcześnił. Zaktualizował je. Jeżeli znasz się na naturze, czy o 10:30 w nocy świerszcze? A, gada głupoty.
tym filmie jest mnóstwo nawiązań do innego klasyka, czyli do filmu Poltergeist z 1982 roku. Powiedzmy, będę o nich mówił w momentach, kiedy będą się pojawiały. Znowuż ten sen, ta wizja. Czyżby to Annabelle tam leżała na ziemi? Ona się dosyć często pojawia w różnego rodzaju filmach. Od Halloween przez wszystkie inne. Jest pogłos. Taki sen. Druga w nocy. O, żeż ty fajne. Drugi plan. To jest ten facet z pokoju. O, żeż w mordę. O. Nie jestem wielkim fanem straszaków, tak zwanych jumpscarów, bo według mnie są słabe, ale trzeba przyznać, że jak są umiejętnie wprowadzone, tak jak tutaj, to jest rzeczywiście super. I to było coś pięknego. Bo niby spodziewasz się, że tam przez okno on wejdzie, a to się nagle okazuje, że nie, on już jest w domu. Białe płytki. Poltergeist. Za chwilę wyjaśnię z płytkami, co chodzi. Napisz mi w komentarzu w ogóle, co myślisz o tym filmie i jaka jest twoja ocena. W skali 1-10, czyli 1 to jest dno, a 10 to jest arcydzieło. On tam stał, chłopczyk.
I o tym właśnie mówię. To jest kwintesencja takich filmów. Tak też myślałem. To jest akurat... Ta piosenka się pojawia zawsze, kiedy jest duch. To jest Tiptoe Through the Tulips z 1968 roku. Wykonanie Tina Tima. Czy Tina Tim. Więc jak chcesz sobie posłuchać, wpisz sobie w YouTube czy gdzieś i możesz jak najbardziej. No, standardowo pewnie można by pomyśleć, jakiś dzieciak sąsiadów się bawi i wygłupia, co nie? Tylko raczej po tym wszystkim, co ona już przeszła, tak niekoniecznie. Pokój Daltona, co? O, właśnie, dobrze. Obrazki. O, powiem, że jest dobrze, jest dobrze. Jak tobie się również podoba ten film, daj łapę w górę.
możesz ty. Och. Dawaj, dawaj. Też sam go zobaczysz teraz. No, sam tego nie zrobił. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w rolę tego demona Lipstick Face Demon, nie tego, nie. Dobra, nie było tematu. Ten po lewej w okularach to jest właśnie Lee Whannell. Okej. Tutaj będzie kolejny, i to jest celowy oczywiście zabieg, ukłon w stronę właśnie filmu Poltergeist. Obaj kamerzyści zaraz pójdą do kuchni, aby dojść do siebie. No to jeszcze nie, to będzie za chwilę jeszcze. Ok, czyli nie chcę spalić. Ale co się teraz wydarzy? Mhm. Mhm. Musi, w każdym horrorze musi być element komediowy. Ten zegar sobie powinien też odegrać jakąś poważną rolę. Niedaleko pokoju Daltona. Mhm. Jest pięknie. Właśnie i pojawia się Lin Shaye. Mhm.
To jest tak, że czasami czujesz, że coś, ktoś na ciebie patrzy, coś się dzieje, obracasz się, a tam nic. Ten obrazek, tam jest cały czas na ścianie ten ciemny obrazek z tą postacią na jasnym tle. A my nie widzimy nic. O to chodziło. Teraz skrzypce. Mówiłem to wcześniej. Dajesz. Dawaj, dawaj. It's your son. Czy to widział ten drugi syn? Further. Dalsze. To co miałem robić na początku i ten tytuł. Właśnie. Inny wymiar. Grubo. Insidious.
Zauważ, jaka jest różnica w reakcji matki i ojca. Pytanie do Ciebie. Teoretyczne oczywiście. Taka sytuacja ma miejsce u Ciebie. Wierzysz jej, czy nie? Napisz mi w komentarzu. Mhm. Chyba będzie troszeczkę więcej tej historii pomiędzy nim, a właśnie naszą panią przewodniczką. Proszę bardzo. Mówię o tym od 20 minut. Czerwone drzwi. Lustro. Last night I watched me sleep. Ostatnio widziałem jak śpię. Tak, ostatnio widziałem jak śpię. Wtedy sobie odleciałem. Then I flew away. Czyli to jest... jemu się to śniło, a to właśnie były te projekcje astralne. No. Podoba mi się, że ten film, no widzieliśmy już kilka rzeczy rzeczywiście, ale relatywnie powoli się rozkręca. I zauważ, że sprzęt jest analogowy. To jest 2010 rok, więc spokojnie. Mogliby użyć cyfrowego, ale domyślam się, że ten horror jest to dopiero drugi w karierze właśnie Lin Shaye. Oczywiście po Koszmarzu z ulicy Wiązów, ale po tym filmie worek się otworzył, rozsypał, rozkręcił. Dziwne. Aha, okej.
To już wszystko rozumiem. Pewnie chodzi o bodźcowanie. A jednak jest cyfrowa kamera. With red face. A, nie. Aha, no czyli powiedzmy, że się wstrzeliłem. Mi. Orzesz ty. O kurde. Zniknął. Orzesz ty.
Wiem, że niewiele mówię, ale czasami nie potrzeba. Właśnie ta scena z tym stekiem to jest odnośnik do Poltergeista, gdzie tam jest poruszający się stek po białym blacie. Dokładnie o to chodziło. Było coś za nim. Dobra. To już się wydarzyło. O, żeż ty. Barbara Hershey, która tutaj oczywiście wcieli się w rolę matki, zagrała ofiarę właśnie Poltergeista w filmie The Entity z 1982 roku. Czyli to nie jest Dalton, tylko to była jego wizja. To był on. To była ta z początku filmu. Na zdjęciach no to wygląda. W aucie. Bliżej, bliżej. Wow. W rolę jednego z demonów wciela się kompozytor muzyki do tego filmu, czyli Joseph Bishara.
Mhm. Po obejrzeniu tego filmu The Further, czyli dalsze, odległe, miałby sens, no ale... Mnóstwo podobieństw, ale technicznych do filmu Piła, bo oczywiście obydwa są napisane przez Lee Whannella, w obydwu wystąpił, a także trzeba jeszcze dodać, że Laros, czyli długowłosy diabeł widziany przez Renai w pokoju Kali, również ze częścią Piły, gra Troja, nieszczęsną ofiarę pułapki łańcuchowej w klasie opisanej na początku Piły 3. Okej. Podoba mi się, powiem szczerze, podoba mi się. Minęło wiele lat, ale jest ciekawie. Włącz nagrywanie na kamerze. I już wiesz. Into the further you go. Można się zeschizować, co? Jest to pierwsza współpraca panów Wana, a także Wilsona. Nie ostatnia oczywiście, bo później była Obecność, później był Aquaman. Także rzeczywiście kilka razy się panowie razem spotykali. W tym filmie oprócz ukłonów w stronę Poltergeista są ukłony w stronę Egzorcysty, w stronę serialu Unsolved Mysteries. Także rzeczywiście dużo. To oczywiście wszystko ciekawostki z IMDb, więc nie tak, że pamiętam, a szkoda. Gdzie tu iść? Czerwone drzwi? Nie, dom.
Haha. Dobrze. Nie za dużo straszaków, nie za dużo takich bezczelnie oczywistych, jak chociażby w Zakonnicy. Czy to była płacząca stara baba? Nie ma. Niesamowite, jak w prosty sposób można uzyskać bardzo ciekawy efekt. Okej, ta rodzinka była wcześniej. Tutaj pojawia się ta stara kobieta i choć w demona starej kobiety gra mężczyzna, dopiero rozpoczęcie pracy nad kontynuacją sprawiło, że twórcy filmu zdecydowali, że jest to w rzeczywistości mężczyzna przebrany za kobietę. Więc jak widzisz, czasami tak się zdarza, że nie wszystko jest wiadome od A do Z. George Lucas też na początku nie wiedział, że Luke i Leia to będzie brat i siostra. Spluwa. No to już wiemy, co się wydarzyło. Pięknie, pięknie. Strych, co? No, musiał być albo na strychu, albo w pokoju u Daltona.
A. Jest koł w dupę, pięknie. Jedno sprostowanie tutaj właśnie. Kiedy znaleziono prześcieradła Daltona pokryte czerwonymi odciskami dłoni, mylono je z krwią. Ale w rzeczywistości jest to czerwona szminka. Demon o czerwonej twarzy, znany jako demon szminki, używając rąk do nałożenia swojego charakterystycznego czerwonego wyglądu, pozostawia odciski dłoni pokazujące, jak blisko był już Daltona w tym momencie filmu. Więc patrzcie, tyle lat minęło i też nie widziałem. Te czerwone drzwi, z tego co pamiętam, pojawiają się później też. Proszę bardzo, Dalton to widział. Ciekawe, czy uda się mu go wziąć od razu stąd. A jest przykuty pewnie. Mhm. Znam ten budynek. Widziałem go już w kilku filmach. Ostrzy pazury. Jak Freddy. Bierz syna i spadaj. Rzeczywiście te skrzypce są denerwujące. Nie uciekaj, Dalton. Dokładnie. I znowu szukanie w nizości. Może znowuż ten dzieciak się pojawi, który pokazał drogę do Daltona.
Jest. Jeszcze nie, byłoby za łatwo. Zaraz. Te światełka. Szuflada z nożami? Nożyczki pewnie. Uuu. Po tym jak Dalton spadł z drabiny u góry, a rodzice kładą go w łóżku, na ścianie można zobaczyć jego rysunki, te, o których mówiłem. I już wtedy właśnie te obrazki się tam pojawiły. Nie pamiętam, czy ja wtedy je zauważyłem, czy nie, ale rzeczywiście już wtedy widać właśnie te rysunki czerwonoustego demona z projekcji astralnej. Jak zawsze. Jest wredota. A Josh pewnie został z tamtą babą.
Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Dalton. Grubo. Grubo. Trochę rzeczywiście film trzymał w napięciu. Przypomnę, że oglądamy dzisiaj film Insidious, naznaczony część pierwsza. W tym momencie jest godzina 35 i 25 sekund. Jak lubisz takie rzeczy, daj łapę. Oczywiście nawiązanie typu matka Josha ma na imię Lorraine, a potem oczywiście w filmie Obecność on zagrał Warrena, a jego żona się nazywa Lorraine Warren. To rzeczywiście było w planach. Najlepszy widok dla rodzica, jak dziecko wcina standardowej spaghetti. O, w mordę. I oczywiście nikt nic nie słyszy, co? To nie jest Josh. Grubo.
Okej. W tym momencie film się skończył. Ale znając Jamesa Wana coś może być, więc zaraz sprawdzę. Potężna dawka straszenia, trzeba przyznać. Okej, teraz sobie przewinę troszeczkę, zobaczyć co się dzieje. Muzyka rzeczywiście jest wredna. I jest scena po napisach. Dobrze, film się skończył. Powiem tak, ten film widziałem po raz pierwszy w 2010-2011 oczywiście, czyli kilkanaście lat temu i do dzisiaj nie zestarzał się. Czasami tak mamy, że oglądamy film i potem jest ja to oglądam znowu, bo rzeczywiście wiele lat temu było ciekawie, a teraz jest rzeczywiście dużo słabiej. Tutaj jest cały czas mocno i muszę powiedzieć, że podoba mnie się to, rzeczywiście mogę ten film polecić. Jak chcesz wiedzieć oczywiście jaka jest moja cena, sprawdź sobie na Filmwebie. Tam jest wszystko napisane. Gdzieś tutaj zaraz oczywiście pojawi się recenzja tego filmu, bo był oglądany oczywiście w ramach cyklu kultowe horrory, więc rzeczywiście dobre, zacne kino. A więcej takowych komentarzy również tutaj gdzieś się pojawia. Obejrzyj, zobacz, bo rzeczywiście niektóre horrory warto obejrzeć po raz drugi.